Każdy z nas ma taką historię. Stosunkowo krótka i nieprzemyślana decyzja może spowodować konsekwencje na dobre kilka lat albo zupełnie zmienić trajektorię naszego życia. I dzisiaj chcę Wam opowiedzieć moją historię. Historię, która jest tak niewiarygodna, że sama jak ją opowiadam, to w nią nie dowierzam. Także nie martwcie się, mam przygotowane mnóstwo receipts, mnóstwo dowodów na to, że faktycznie ta historia miała miejsce, bo jest ona dosyć szalona i niewiarygodna. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o historii, jak wspólnymi siłami udało nam się odzyskać dzieło sztuki warte miliony złotych. Ale najpierw, klasycznie, okej, girlies, porozmawiajmy o milionowym dziele sztuki. Moja historia sięga sierpnia 2011 roku. Wtedy moja mama wysłała mi wydarzenie na trójmiasto.pl organizowane przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, które nazywało się BritCult. To był taki festiwal kultury brytyjskiej, na którym miały się odbyć różnego rodzaju prelekcje, różnego rodzaju pokazy filmowe, ale też warsztaty edukacyjno-artystyczne, na którym to młodzież mogła się spotkać i współpracować z jednym z bardziej znanych artystów, jeżeli chodzi o street art w Wielkiej Brytanii. A żeby przybliżyć całą postać Sticka, to warto sobie zobaczyć jego pracę. Jak widzicie, są one dosyć proste, ale często bardzo wymowne. Znajdę Wam takie najbardziej znane. Jedną z bardziej popularnych prac jest praca Big Mother, którą, widzicie tutaj na zdjęciu. Jedna z takich bardziej klasycznych, bardziej znanych, które może gdzieś Wam się trafiły, jest ta praca na Union Square. Jako że to było obiektem moich zainteresowań, tak to nazwijmy, to wzięłam ze sobą kilkoro moich przyjaciół i udaliśmy się na wydarzenie. Na miejscu poznaliśmy Sticka, czyli naszego street artowego artystę z Londynu. Na terenie szkoły podstawowej znajdowały się dwa kontenery, które były przeznaczone w dużej mierze do przechowywania kajaków lokalnego klubu wioślarskiego. Na tych dwóch kontenerach Stick namalował swoje prace. On te kontenery całe pomalował na żółto, a następnie namalował na nich swoje postacie, łącznie malując 53 postacie, które w dużej mierze trzymały się za dłonie. My do pracy dostaliśmy tylko jeden z tych kontenerów, na którym mogliśmy namalować co właściwie chcieliśmy. Dostaliśmy masę farb, różnego rodzaju akcesorii artystycznych i mogliśmy zrobić co chcemy. Na pracach spędziliśmy łącznie 2 dni. Stick namalował te postacie, na których myśmy mogli dodawać co właściwie chcieliśmy, ubrania, akcesoria, makijaż, tak żebyśmy mogli pokazać co akurat w danym momencie mamy w głowie i co będzie stanowiło pewnego rodzaju reprezentację Dolnego Miasta. Nie jest to wydarzenie, które jest Stickowi obce, dlatego że on takich wydarzeń organizował już wiele. W dużej mierze były to jednak akcje, które miały miejsce na ścianach, na murach, a nasze były na kontenerach. I to jest bardzo duża różnica, która będzie miała ogromne znaczenie w całej tej historii. Jako banda dzieciaków byliśmy super podjarani, bo nie dość, że mamy do czynienia z artystą na miarę Banksiego, to jeszcze mamy okazję zrobić coś, co będzie potencjalnie na zawsze. Mamy jakiś wpływ na to, jak ta przestrzeń będzie wyglądała, a co więcej, jednak jest to ogromna frajda, żeby dać dzieciakom po prostu popsikać farbą w tej i we w tej i dać im się wyrazić tak, jak chcą. W trakcie malowania dyskutowaliśmy na różne tematy. Jednym z takich tematów, który był najbardziej rozwinięty, to bezsensowność tych statusów na Facebooku, tych statusów związku, a głównie statusu to skomplikowane. Cały czas śmialiśmy się, że kto i po co miałby sobie taki status w ogóle ustawiać. Na samo zakończenie prac przygotowaliśmy dla Sticka taki plakat z jednym właśnie z jego ludzików, z dużym napisem It's complicated, to skomplikowane, żeby niejako upamiętnić trochę to wydarzenie, ale jak się okazało, ten wybór tego napisu też okazał się bardzo istotny, bo sytuacja dosyć szybko stała się bardzo skomplikowana. Po całym malowaniu Stick zdecydował się też nas uwiecznić, nie w formie zdjęcia, a w formie rysunku. Także tutaj macie rysunek. 2018, który upamiętnia moją wtedy grupę znajomych, z którymi malowaliśmy to razem. Przyspieszając trochę czas do przodu, w 2014 roku kontenery zniknęły i nikt nie wiedział do końca, gdzie one się pojawiły. W 2015 za to 46 postaci z tych 53, które były na tych obydwu kontenerach, pojawiło się w galerii Lamberti w Londynie.
Lamberti reklamował się jako główny dostawca dzieł sztuki Sticka i również opisywał się jako blisko współpracującego z artystą. Galeria opierała te statementy głównie o to, że po prostu artysta organizował z nimi 2 akcje charytatywne. I to właściwie tyle. Ciekawe. Następnie postacie poprzecinane w miejscach, gdzie trzymały się za ręce, zostały wystawione na aukcję, a dokładnie 16 z nich za kwoty od 10 do 12 tysięcy funtów. Co w przeliczeniu na kurs z tamtego czasu i z uwzględnieniem powiedzmy średniej ceny za sztukę, no to była kwota około 1 miliona złotych. Ale miejcie na uwadze to, że poza tymi 16 tych prac było zdecydowanie więcej, ponieważ po prostu z 2 wielkich kontenerów pocięto je na kawałki i zrobiło się zdecydowanie więcej poszczególnych pojedynczych prac. Więc tak naprawdę galeria byłaby w stanie zarobić około 3 milionów złotych za sprzedaż tych wszystkich elementów. Co więcej, ani Stick, ani żadne z nas nie wyraziło zgody na komercyjne wykorzystanie tej pracy. Ona miała znaczenie symboliczne. Czy to była najpiękniejsza praca? Nie, bo była wykonana przez dzieci i miała ona w dużej mierze pokazać tak jakby istotę społeczności i udział dzieci w tej społeczności, więc tak naprawdę w dużej mierze to dotyczyło tylko i wyłącznie aspektów takich moralnych, tak? Nikt nie myślał o tym, żeby w ogóle na tym w jakikolwiek sposób zarobić pieniądze, po czym nagle okazuje się, że prace znikają i są wystawione za ogromne pieniądze. Like, the fuck? Co tu się w ogóle wydarzyło? Było to naprawdę szokujące. Do dzisiaj mnie to zaskakuje, że takie coś w ogóle miało miejsce. Gdy sama zaobserwowałam, że praca zniknęła, nie zaobserwowałam tego w 2014, tylko 2015, że coś jest nie tak, bo nie było to jakieś miejsce, w którym ja przebywałam często, chociaż lubiłam sobie tam na kursach jazdy przejeżdżać, żeby sobie to zobaczyć i też opowiedzieć ciekawą historię przy okazji i męczyć mojego nauczyciela jazdy. You're a virgin who can't drive. Ale w momencie, kiedy zaobserwowałam, że tego już nie ma, napisałam do Sticka na Facebooku, że co się w ogóle dzieje, bo nie rozumiem, dlaczego tego już po prostu nie ma. Oczywiście okazało się, że Stick też nie ma zielonego pojęcia, jak do tego doszło, ale nie zgadza się na coś takiego. Ja mówię, ja też się absolutnie nie zgadzam na takie wykorzystanie naszej pracy. Skontaktowałam się też z innymi dziećmi, z którymi jeszcze miałam kontakt. Będę używać dzieci, ale w dużej mierze to już powoli była starsza młodzież, ze mną włącznie. Więc skontaktowałam się z innymi osobami, które pracowały przy muralu, żeby jakoś w ogóle sobie z tą sytuacją poradzić. W całym tym procesie zaczęłam ze Stickiem pracować bardzo blisko nad tym, żeby te prace odzyskać. Zaczęliśmy od tego, że zdecydowałam się napisać taki list otwarty, jak i rozpocząć petycję, zmuszając niejako galerię do tego, aby nam te prace odzyskała. Galeria na to, że oni niczego nie ukradli, bo oni kupili te kontenery za około $4000 i że oni kupili je legalnie i mogą robić z nimi co chcą. Teoretycznie niby tak, ale oni zapłacili za 2 kontenery tyle, ile by zapłacili za 2 zwykłe kontenery. Różnica tu jest taka, że te kontenery są pokryte dziełem sztuki, który powoduje, że wartość tych kontenerów jest zdecydowanie większa. Więc tak naprawdę do czego tutaj doszło? Do pewnego rodzaju oszustwa na osobie, która te kontenery sprzedawała. Jeżeli chodzi o wypowiadanie się na temat tego, kto sprzedał, kupił, co i jak to wyglądało, nie ma tutaj bezpośrednio jasnej sytuacji do dnia dzisiejszego. Jakieś tam teorie są, ja jakąś swoją teorię mam, aczkolwiek nie jest to coś, co mogę z pewnością mówić publicznie i tutaj opublikować i włączyć to w film. To są tylko i wyłącznie moje teorie, mogę mówić o faktach, które są potwierdzone. Pisząc mój list otwarty, napisałam go z perspektywy właśnie dziecka, któremu zabrano coś, co było bardzo dla niego ważne i z poczucia niesprawiedliwości, że ktoś wykorzystuje też częściowo moje dzieło do jakichś celów, które w ogóle nie były zamierzone, tak? Oczywiście pojawienie się takiego listu i też pojawienie się takiej petycji sprawiło, że zaczął pojawiać się pewnego rodzaju szum wokół tego wszystkiego. I nagle okazało się, że TVN chce robić ze mną wywiad, że inni dziennikarze się zaczynają odzywać, że siedziałam i odpisywałam, żeby były jakieś takie cytaty moich wypowiedzi odnośnie tego wszystkiego, bo na swój sposób przez to, że
Miałam tak wysokie poczucie moralności i też niesprawiedliwości, która nas wszystkich spotkała. Na swój sposób stałam się trochę taką twarzą akcji, towarzysząc po prostu Stickowi, więc w ten sposób znalazłam się, że tak powiem, w takich sytuacjach, że nagle musiałam poznać to, jak w ogóle dziennikarstwo wygląda od drugiej strony. Co więcej, TVN zrobił ze mną cały materiał na stoczni, nagraliśmy go tam, a finalnie w materiale końcowym wykorzystali naprawdę krótki fragment tego, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że generalnie zrobili materiał na ten temat i nagłośnili sprawę. Chwilę później zaproszono Sticka, żeby wygłosił prelekcję na konferencji na Uniwersytecie Notre Dame w Londynie na Wydziale Prawa i Sztuki i był on na tyle uprzejmy, że zabrał mnie ze sobą. Więc wygłosiliśmy prelekcję, to była moja pierwsza w życiu taka prelekcja, byłam nastolatką tylko i nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje, aczkolwiek fajnie było widzieć, że były osoby, które faktycznie chciały nas wysłuchać w całej tej kwestii i też zadawały ciekawe pytania, więc to było dla mnie takie surrealistyczne doświadczenie, które sprawiło, że poczułam, że to wszystko jest naprawdę prawdziwe i że mamy jednak jakąś sprawczość. Lamberti zmienił swoje oświadczenie na swojej stronie, które mówiło o tym, że on jest głównym dostawcą, że pracuje blisko ze Stickiem i tak dalej. I usunął te informacje. No i wtedy też zawarł swoje oświadczenie, że za $4600 kupił te kontenery. Ale wiecie co? To był dopiero początek bezczelności, która miała miejsce w tej sprawie. Bo jakiś czas później Stick do mnie zadzwonił i powiedział o kompromisie, który może mieć miejsce, który polega na tym, że Galeria Sztuki odda prace pomalowane przez dzieci, ale żąda autoryzacji pozostałych prac. No bo Galeria Sztuki zdała sobie sprawę z tego, że dopóki Stick nie uwierzytelni tych prac i nie podpisze się pod nimi, że tak, one są w 100% moje, będzie problem, żeby sprzedać je jako autentyczne. No i jak ja to usłyszałam, to po prostu szału dostałam. No bo to nie jest żaden kompromis, tak? To jest sytuacja, w której galeria i tak wygrywa. Tak jakby dopóki sprawiedliwości nie stanie się zadość, ja nie zamierzam sobie tego odpuścić. Więc powiedziałam, że moim zdaniem absolutnie nie. Moim zdaniem to w ogóle nie ma sensu. Albo odzyskujemy wszystko, albo nie odzyskujemy nic. Tak jakby to nie może być taka sytuacja, w której po prostu jesteśmy w taki sposób stratni. I tutaj już absolutnie nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi tylko i wyłącznie o takie poczucie moralności i sprawiedliwości, tak? Nie można oszukiwać wszystkich dookoła i potem jakoś to wygładzić, że jest wszystko okej. Z perspektywy dziecka wydaje mi się, że to jest bardzo znaczące. I z perspektywy nastolatki, z perspektywy dziecka wydaje mi się, że to jest kluczowe, ponieważ zwłaszcza w dzieciństwie doświadczamy wielu rzeczy, gdzie słyszymy, no bo już tak jest, nie ma sprawiedliwości na tym świecie i tak dalej, żeby po prostu było nami łatwiej zarządzać. A prawda jest taka, że dopiero w tej sytuacji, kiedy miałam jakikolwiek wpływ na to, co się może wydarzyć, poczułam, że faktycznie jako osoba mam jakąś sprawczość i że mogę coś zdziałać, jeżeli faktycznie na czymś mi bardzo zależy i mam bardzo wysokie morały związane z konkretną rzeczą. I jest to coś, co trzymam głęboko w serduszku. Więc ta sytuacja była dla mnie po prostu oburzająca, no bo tak jakby oczywiście najbardziej mi zależy na pracach wykonanych przez dzieci, to jest jasne, ale w momencie, w którym oddajemy całą resztę, no to jest pewnego rodzaju przegrana. Więc uznałam, że walka nie jest skończona. I że tak to się nie może zakończyć. W międzyczasie zaczęły się pojawiać nagrania z wernisażu, na którym to widzieliśmy pracę Sticka, pocięte w tych miejscach, gdzie one się trzymają za ręce, które mówią o społeczności i o tym, że trzeba być razem, a są po prostu poprzecinane i wokół nich tam kolekcjonerzy sztuki popijają sobie szampana. I jeżeli sobie uwzględnimy to, że to było tak istotne z perspektywy Dolnego Miasta, które jeżeli wiecie, jak w Gdańsku było w tamtych latach na Dolnym Mieście, no to nie było zbyt kolorowo, tak? A widzimy to wszystko po prostu postawione w Galerii Sztuki, wszyscy sobie tam spijają szampana, piją sobie z dzióbków, jest to tak ironiczne, nie wiem, dla mnie osobiście po prostu tak obrzydliwe, ja tego po prostu, nie wiem, nie mogłam tego przeżyć. Walka trwała kolejne 4 lata. W tym czasie pozostawaliśmy ze Stickiem w dosyć bliskim kontakcie, żebym wiedziała mniej więcej, co się dzieje i różnego rodzaju dyskusje były prowadzone. No i wydarzyło się też wiele rzeczy. Tutaj nie ma sensu za bardzo wchodzić w szczegóły. Też nie jestem pewna, na ile dużo mogę Wam powiedzieć tak naprawdę z tego wszystkiego, co wiem. Finalnie w 2019 roku udało nam się uzyskać ten efekt, na którym nam tak bardzo zależało. Czyli odzyskaliśmy prace, które były pomalowane przez dzieci,
A prace, które były pomalowane tylko przez Sticka, Stick zdecydował się zniszczyć. I zdecydowanie słusznie, no bo pozostawienie ich gdziekolwiek i jakkolwiek skutkowałoby pewnie tym samym efektem. Więc on po prostu wziął puszkę farby, zamalował to wszystko, tak żeby już nie mogło być wykorzystane, a prace, które zrobiliśmy razem z nim, zostały bezpiecznie przejęte. Pojawiła się więc też kwestia tego, co zrobimy z pracami dalej. Ponieważ to też był kolejny aspekt, co z nimi właściwie mamy zrobić, gdzie mamy je umieścić, jakie miejsce będzie odpowiednie i gdzie mamy gwarancję, że po prostu te prace zostaną w takiej formie, w jakiej powinny być. No bo dostaliśmy po prostu masę metalu, która była pocięta na kawałki. W międzyczasie wydarzyła się jeszcze pandemia, więc to spowolniło zupełnie całe prace. W mojej opinii świetnym miejscem była stocznia w Gdańsku, jako że w tamtym czasie stawała się ona już coraz bardziej artystycznym miejscem. I tutaj z pomocą pojawiła się stocznia cesarska, której jestem do dziś dzień bardzo wdzięczna za to, że zdecydowali się udostępnić nam miejsce na instalację. Zaprosili mnie na spacer po stoczni i tam wspólnymi siłami mogliśmy wybrać, gdzie ta praca będzie faktycznie stała i jak będzie to mniej więcej wyglądało. I był taki moment, że myśleliśmy, że nie będzie odpowiedniego miejsca, w którym będziemy mogli naszą pracę zainstalować. I chcę wam pokazać coś, czego chyba niewielu osobom pokazywałam. Dajcie mi sekundę. To jest ogromne, ja nie wiem, jak wam to pokażę. Ale był taki moment, że nie wiedzieliśmy, czy uda nam się to w ogóle zainstalować. I Stick, żeby mi nie było smutno, wysłał mi printa mojej pracy w oryginalnym rozmiarze. To taki mój skarb. Także to jest moja praca w oryginalnym rozmiarze. Jeżeli chcecie zobaczyć ją na żywo, zapraszam na teren Stoczni Cesarskiej. Możecie zobaczyć, jak wygląda tam. A w razie czego zawsze mam tutaj kopię. Praca jest też autoryzowana, stemplowana, także nie ma tu żadnych podrób. To mój mały skarb. I tak w 2021 nadszedł ten moment i na terenie Stoczni Cesarskiej stanęła nasza instalacja, którą oczywiście zatytułowaliśmy To skomplikowane. Bo nie ma nic lepiej podsumowującego całą tą sytuację niż właśnie te słowa. I na swój sposób może to taka klątwa trochę, którą nadaliśmy w momencie tworzenia. Tak, nadając wtedy tej pracy tytuł To skomplikowane, na swój sposób przekryliśmy ją. I spowodowało to, że faktycznie cała sytuacja, która dotyczyła tej pracy, nazywa się To skomplikowane. There we go. I will count down then. Okay. 3, 2, 1. Ale cieszę się, że mimo tego, że to było tak skomplikowane, okazało się możliwe i że mogliśmy wszyscy dojść tutaj do sedna i szczęśliwego happy endu. I chcę podziękować Stickowi za to, że był wspaniałym przyjacielem i że jest w ogóle wspaniałą osobą, która ma
wysoką moralność, jeżeli chodzi o to, co jest ważne dla społeczności. Linki do wszystkich artykułów i materiałów na ten temat znajdziecie w opisie. To jest ogromna lista, także jeżeli macie ochotę zgłębić to jeszcze dalej, to śmiało możecie. Możecie zadawać mi pytanka w komentarzach, ja je wszystkie czytam, na wszystkie odpowiem. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, zostawić suba, jeżeli ten film Wam się podobał i macie ochotę na więcej. W tym miejscu chcę również podziękować innym osobom, dzięki którym zwrot naszej pracy był w ogóle możliwy i wszystko zakończyło się happy endem. Nie! Jeszcze raz. A moja historia sięga do tyłu. Nie. Mój Boże, nie wierzę, że to nagrałam. 16 z prezentowanych... Co? Nie prezentowanych.